Witam wszystkich serdecznie, a dzisiaj nieco trochę inaczej. Dzisiaj także nieco w trochę innym świetle, bo zobaczcie, że trochę przebijają do tej lampy moje LEDy i powstaje taka specyficzna poświata, ale myślę, że dla was to nie jest problem. A dzisiaj zajmiemy się taką tematyką, czy istnieje coś takiego jak magia. Magia, słuchajcie, wielokrotnie słyszeliśmy opowieści o magach, tak samo jak słyszeliśmy opowieści o wampirach. I w każdej legendzie, w każdej nawet najbardziej niepozornej bajce tkwi się źródło prawdy, a także czy dzisiaj istnieje magia, czy rzeczy związane z rzeczami magicznymi. Ja jako agnostyk powiem, że tego nie wiem. Ktoś wierzący powie, że owszem, istnieje magia tajemna, ale pochodząca wiadomo od kogo. Istnieje także wiele przykładów na to za i przeciw, czy magowie istnieli, czy nie. Jednym z takich, jak donosi nam internet, magowie byli to ludzie, którzy potrafili przekształcić i przekazać swoją energię, czy to za pomocą przekaźnika odpowiedniego, dobranego, czyli co mamy w literaturze, między innymi w niektórych książkach są to różdżki i tak dalej. A wracając do tego magicznego zagadnienia, proszę bardzo, ja z Empiku zamówiłem taką książkę i teraz tytuł tej książki. Żeby przygotować się jeszcze bardziej do tego filmu, zamówiłem także książkę Czy istnieje dzisiaj magia, czy w podobnym tytule, i będę czekał na przesyłkę. A więc Wielka Księga Zaklęć Harry'ego Pottera, czyli w tej książce są zawarte wszelkie zaklęcia, które występują zarówno w filmie, a także w kartach, grach związanego z tym po prostu filmem. Otwórzmy sobie Wielką Księgę Zaklęć Harry'ego Pottera. Teraz mamy słowo o rzuceniu zaklęć, czyli tu mamy, co tu jest napisane. Choć różdżka nie jest konieczna, by uprawiać magię, czyli mamy tu do czynienia z tym, co mówiłem na początku, że zarówno może być to przekaźnik energetyczny lub nie musi to być, mogą to być magowie wykonywujący chociażby gesty. Sprawdźmy, co mówi dalej. Czyli mamy tu także informację, że jeżeli chodzi o przekaźniki, to najlepsza różdżka sprawuje się różdżka zdobyta podczas pojedynku. Mamy tu zaklęcia niewerbalne i magia różdżkowa. Czyli ktoś by powiedział, że ta książka jest zła, ale ja chciałem się dowiedzieć. Otwieramy w tej chwili sobie rozdział pierwszy i tutaj w tej postaci mamy zaklęcia, wszystkie znane przeciwzaklęcia, zaklęcia uzdrawiające, transmutacyjne oraz także ze świata i czarodziejów. Wybierzmy sobie kilka. Jak to zwyczajnie brzmi na początek: Anapneo. Zaklęcie uzdrawiające zgodnie z zapisem Anapneo blokuje gardło i drogi oddechowe. Greckiego oznacza oddycham. W księciu półkrwi profesor Scrooge rzucił do zaklęcia, by móc uczniowi, który zadławił się jedzeniem. Mamy różne, przeróżne. Chciałbym wybrać coś ciekawego. Dźwięki to nie. Słuchajcie uważnie. Libera corpus. Typ przeciwzaklęcie, wymowa libera corpus, odwracające zaklęcia levi corpus, czyli ściąganie lewitujące osoby na ziemię. W
księciu półkrwi Harry zastosował ten czar tuż po tym, jak testował zaklęcie Levi Corpus na Ronie i sprawił, że jego przyjaciel zawisł w powietrzu uchwycony za kostkę. Mamy cały szereg zaklęć wywodzących się z Harry'ego Pottera. Mamy wszystko i tak dalej. Mamy dla dociekliwych, mamy opisy. O, ciekawe, argumenti. Łacina. Aguamenti, wyczerpujące czystą wodę. Zaklęcia pozytywne tutaj przedstawiłem. Także mamy zarówno księgę w swojej bibliotece z zaklęciami z Harry'ego Pottera oraz mamy tak zwany młot na czarownicę Maleficarum Maleficarum, czyli młot na czarownicę po raz pierwszy ukazał się u schyłka średniowiecza w 1487 roku. Autorami tego dzieła są dwaj dominikańscy inkwizytorzy, profesor teolog Jacob Springa i Heinrich Kramer. Także mamy książkę Inkwizycji. Także zastanówmy się teraz, dlaczego takie dzieło powstało znacznie wcześniej, bo w 1487 roku. I teraz zastanówmy się nad różnymi aspektami. Wielokrotnie słyszeliśmy także o karmach, o wracaniu złych lub dobrych uczynków. Moim zdaniem słowo karma jest także słowem magicznym. Według mnie wszelkie rodzaju klątwy, uroki oczywiście istnieją. W Księdze Zaklęć z filmu czy z etnologicznego punktu widzenia dzieła Harry Potter jakikolwiek jest, są zaklęcia, uroki, przeciwuroki, zaklęcia pozytywne, zaklęcia negatywne. Natomiast nie wymagajcie od tego, żebym ja wszystko wam po części opowiadał. Także każdy, kto trochę się interesuje, wie na przykład, że uroki istnieją, tak samo jak istnieją klątwy. Czyli moim zdaniem magia oczywiście może istnieć, zarówno magia negatywna, czyli magia czarna, i magia pozytywna, czyli magia dobra, czyli biała. Oczywiście wszystko zależy to, jak pojmujemy słowo magię. Także gdy przyjdzie do mnie książka o tym, czy magia naprawdę istnieje, ja czekam na informacje jakiekolwiek od Empiku, czy została wysłana książka, czy nie. Łącznie zamówiłem także ciekawych kilka tytułów, także będzie o czym rozmawiać. Moim zdaniem oczywiście magowie są, byli i będą. Nie wiem, czy pozostają w ukryciu, ale moim zdaniem i w moim mniemaniu do końca w pewnym sensie wierzę w magię. Uważam, że niektóre dzieła to nie są tylko dzieła dla dzieci czy wyssane z palca, bo wszystko ma swoje znaczenie. Są także zaklęcia niewerbalne, czyli mamy powiedzenie: uważaj na swoje myśli, bo zmienią się w twoje słowa, uważaj na twoje myśli, bo zmienią się w twoje czyny. Ale pomijając to właśnie te werbalne, czyli można ująć: uważaj na swoje myśli, bo zamierzają się w twoje czyny, czyli mamy działalność ze zjawiskami magicznymi. Ze zjawiskami magicznymi mamy do czynienia każdego dnia, chociaż często ich po prostu nie dostrzegamy lub nie obserwujemy, także niektórych rzeczy nie patrzymy nie potrafimy spojrzeć szerzej, jesteśmy zaślepieni dniem codziennym. I ja tak samo uważam, że jeżeli istnieją klątwy, uroki i tak dalej, a wiadomo, że istnieją, także jest to rzecz numer jeden. I moim zdaniem magia istnieje gdzieś tak w 70% i myślę, że bardzo możliwe, że kiedyś się o tym wszystkim po prostu przekonamy, że to nie jest, że czasami dzieła, które wydają się dziełami dla dziećmi, wcale dziełami dla dziećmi nie są.
Także wzmianki o magach mamy już bardzo wcześnie. Ja już nie pamiętam, w którym roku przed naszą erą pojawiło się słowo mag gdziekolwiek w transkryptach historycznych. Czyli jeśli słowo mag pojawia się już 2000 lat temu i obejmuje dzisiejsze słownictwo, to dlaczego mamy ślepo nie wierzyć, że magia jakakolwiek taka może istnieć? Oczywiście to nie jest może taka magia jak przedstawiona w niektórych książkach, ale myślę, że dosyć podobna, ale o tym szerzej porozmawiamy sobie, jak zaznajomię się z nową lekturą, na którą oczekuję.